Siemanko, dzisiaj sprawdzimy, czy najzwyklejszy domowy łucznik nadaje się do szycia skóry, więc zapraszam, zostaw łapkę pod filmem, ewentualnie podbicie i przechodzimy do roboty. Bohaterka dzisiejszego odcinka, czyli maszyna domowa, stary, standardowy łucznik, model 884, jest chyba jeszcze model 834. No i co będzie na tym odcinku? Trafiały do mnie pytania o zakup maszyny domowej i czy w ogóle na takiej maszynie da się szyć skóry. No i tym zajmiemy się właśnie w dzisiejszym odcinku. Mam tutaj nitkę 40, nitkę 60, cieńszej do skóry już nie polecam. No i mam tu różne igły, standardową 90, 120 do skóry, 110 standardową i standardową setkę. Pokażę Wam za moment, jak się przeszywają te skóry, jakie mogą pojawić się problemy oraz jak je rozwiązać. Ze skóry przygotowałem skórę tapicerską, to ma w grubości ponad milimetr. Kolejna skóra tapicerska, także grubościowo ponad milimetr. Skóra galanteryjna, na torebki, też ponad milimetr. To wszystko są chromówki. No i skóra roślinnie karbowana, licowa, 2 mm. Pierwszy gatunek, sztywna. No i pokażę Wam za chwilkę, jakie są efekty. Najpierw skóra tapicerska. Założyłem nitkę 40 i igłę 120 do skóry. Tak się prezentuje ścieg z jednej strony, od spodu. Jest to najzwyklejsza domowa maszyna, żadnych modyfikacji, nikt tutaj nic nie grzebał, ja tutaj też nic nie grzebałem. Najzwyklejsza taką, jaką możemy kupić z drugiej ręki. Tutaj nawet trochę zbyt duży naciąg, zmniejszę lekko. Bo te szczeliny są takie naciągnięte tutaj mocno. Ale jak widać, dwie warstwy skóry tapicerskiej bez problemu przeszywa. Teraz bierzemy następną, skóra galanteryjna, na torebki i przeszywamy. Tak to wygląda i dwie warstwy teraz. Fajnie ciasny ścieg, nic nam się tutaj nie rozchodzi. Więc kolejny raz dwie warstwy bez problemu. Następna skóra tapicerska, ta już taka grubsza, bardziej zwarta, coś na wzór roślinnie garbowanej, takiej międlonej. No i wrzucam mu od razu 3 warstwy. Jeśli mamy wątpliwości, warto zawsze sprawdzić w takich sytuacjach i ręcznie przekręcić kołem, zrobić ze 2-3 oczka szwu, zobaczyć jak to chodzi, czy to jest mocny taki opór, jak ona się wbija, czy w miarę przyjemnie. Jeśli jest dobrze, to szyjemy. Tak to wygląda na 3 warstwach. Mamy jedną, drugą i trzecią. A od spodu tak się to prezentuje. Na koniec została nam sztywna skóra roślinnie garbowana, licowa. No i sprawdzimy, czy to też się przeszyje. Jak widać, także bez problemu. Jeśli miałbym polecić coś na początek do szycia takich prostszych rzeczy ze skóry naturalnej, no to naprawdę taka najzwyklejsza domowa maszyna wystarczy, byle tylko była w miarę na chodzie. No i jak widzieliście sami, jest w stanie przeszyć 2 warstwy, 3 warstwy skóry. Możemy także obszyć jakiś pasek, nawet ze skóry roślinnie garbowanej. Spokojnie wykonamy tutaj prostsze torebki, kosmetyczki, etui jakieś, breloczki. No mamy naprawdę sporo rzeczy do zrobienia na takiej maszynie. No ja ogólnie sam lubiłem na niej bardzo pracować. Tylko ma jeden taki poważny defekt, czyli ten stół. Taka przemysłowa maszyna jednak jest wpuszczona w blat i mamy tutaj takie duże pole robocze, a tu jak widać ta skóra zwisa. No i może być czasami tak, że będziemy mieli jakieś niezgodności wymiarowe, jeśli nie utrzymamy tego prosto. Coś może nam się tutaj lekko porozciągać, gdzieś nawet pod ciężarem, czy będzie tutaj dość wąsko jakiś rękaw i będziemy musieli trochę to naciągnąć.
no to ta skóra lekko się podda właśnie pod tym naciągiem. No i może być tak, że któraś warstwa nam później na końcu wyjdzie lekko dłuższa. Więc trzeba też pilnować, żeby to było w miarę możliwości prosto. No i możemy naprawdę tutaj sporo rzeczy uszyć. Teraz przejdziemy do problemów, jakie mogą się pojawić podczas szycia takich grubszych materiałów. Myślę, że jeden z takich najważniejszych, w sumie w każdej takiej starej maszynie będziemy mieli albo takie pokrętło, albo tutaj będzie taki bolec, w zależności od modelu. W tych nowszych maszynach nie wszędzie jest regulowany docisk stopki. No i to jest właśnie do regulowania, jak ta stopka w maszynie mocno ma dociskać materiał. Możemy to przesuwać. Tutaj mamy norm, czyli normalnie, i w zależności jak my to pchniemy albo zluzujemy bardziej, będziemy czuli, że ten opór jest taki mniejszy, czyli ta sprężyna z małym naciskiem będzie pracować, albo dociągamy to na maksa i ona będzie bardziej tutaj zmiażdżona w korpusie i ta stopka mocniej naciśnie nasz materiał do szycia. No i jeśli my mamy tutaj za mały docisk stopki, no to postaram się uzyskać taką nieprawidłowość. Może to będzie teraz widać. Jak się wbija igła, to jest ok, ale zwróćcie uwagę, jak ona wychodzi w górę. No, ta stopka podnosi się razem z igłą. Docisnę leciutko. Tu już jest lepiej, ale teraz jeszcze zmienię igłę. Założę teraz 90. No i teraz już powinien pojawić się ten problem. O, widzieliście? To jest bardzo częsty problem. To się pojawia nie tylko przy szyciu skór, przy różnych materiałach. O, teraz to już się całkiem posupłowało. W takich sytuacjach mamy trzy wyjścia. Albo igła jest za cienka, albo nitka jest za gruba, albo mamy zbyt słaby docisk stopki. Jeśli mamy taką cienką igłę, proponowałbym jednak zmienić grubość nitki na cieńszą i delikatnie docisk stopki zwiększyć, albo zwiększyć grubość igły i zwiększyć także docisk stopki. No to jest spowodowane na przykład tym, że ten supeł, który musi nam wejść w materiał, nie jest w stanie przejść przez otwór, który wykonuje igła, albo po prostu ona by to zrobiła, ale działa taka siła, że podnosi razem ze stopką materiał. Więc dla podsumowania albo zwiększamy docisk, albo zwiększamy grubość igły, albo zmniejszamy grubość nici. Spróbuję to wykonać jeszcze raz. Dlatego ważne jest, jeśli zaczynamy dopiero szycie z nowym materiałem, wybraliśmy już jakieś skóry, mamy przygotowany projekt, no to warto właśnie zrobić próbki, nałożyć odpowiednią nitkę, założyć igłę i kawałeczek takich skrawków ręcznie poprzeszywać, nawet bez udziału silnika, żeby nam się tutaj nic na chwytaczu nie poprzestawiało. Wykonujemy parę otworów. O, tu już w pierwszym otworze powstał supełek, no i w drugim już będzie gorzej. Jak widać, tutaj już powstał supeł, nawet nitka wypadła z tego uchwytu. Ta stopka podnosi się razem z materiałem. No i to jest właśnie powód tych problemów. No już myślę, że na tej nitce nie muszę pokazywać. Cieńsza jest od 40. No jak widać, bez problemu na tej maszynie da się poszyć. Nie trzeba kupować jakichś wynalazków modyfikowanych. Najzwyklejsza, prosta maszyna, bez kombinacji. No i w kolejnych odcinkach pokażę Wam, myślę, że z kilkanaście, a może nawet uda się z kilkadziesiąt różnych projektów, które można wykonać na takiej domowej maszynie. W dzisiejszym poradniku to by było już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!